Danusiu, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Powiedz mi, czym się dzisiaj będziemy zajmować? Będziemy kontynuować, wydaje mi się, że powinnyśmy kontynuować w dalszym ciągu rozmowę na temat celu i sensu życia. Dlaczego? Dlatego, że komentarze, które padają i pod filmem, i pytania, które dostaję na Facebooku, świadczą wyraźnie o tym, że wiele aspektów naszego życia tu i w rzeczywistości równoległej absolutnie nie są zrozumiałe. Widocznie za bardzo skrótowo ten temat poruszyłyśmy. I w związku z tym chciałabym też zwrócić uwagę, że tak jak w każdej naszej społeczności, mniejszej i większej, tu na ziemi, niezależnie czy to jest rodzina, czy to jest społeczność lokalna, czy to jest społeczność narodowa, czy to jest społeczność ogólnoludzka na ziemi, każda prowadzi swoją politykę. I mówiąc o społeczności ziemskiego systemu życia, też trzeba się z tym liczyć, że my mamy nie tylko w stosunku do tej do naszej ekologii wymagania, żeby stamtąd ciągnąć ile się da, ale również sam system ekologiczny powinien z nami funkcjonować w pełnej spójności. Czyli nie tylko on z nami, ale również my z nim. Bo jeżeli nie będziemy współpracować ze sobą na zasadach równorzędnych, to po prostu doprowadzimy do dysfunkcji dokładnie takich samych, jakie mamy w obrębie naszych rodzin, społeczności lokalnych, społeczności narodowych, kontynentalnych itd. I tym się dzisiaj zajmiemy. Czyli krótko mówiąc, polityka to nie jest tylko i wyłącznie szczerzenie do siebie zębów i rzucanie w uśmiechu oczywiście, ewentualnie rzucanie się do siebie z pięściami. Polityka to jest po prostu sposób organizowania życia każdej społeczności, niezależnie od tego, jaka ta społeczność jest. Czyli krótko mówiąc, wszystko w jej obrębie trzeba ze sobą zharmonizować. Jeżeli mówimy o polityce wewnętrznej jakiegoś państwa, czy lokalnej społeczności, czy nawet mówimy o takiej małej społeczności, jaką jest rodzina, mamy tam całą masę różnych aspektów tej samej wspólnej polityki, bo i mamy aspekt edukacyjny, i mamy aspekt kulturalny, i mamy aspekt rozwojowy, i mamy nawet aspekt zdrowotny, bo przecież jeżeli nie będziemy żyć w harmonii, to będziemy chorować. Bo człowiek razem ze swoim otoczeniem tworzy razem psychofizyczną całość. Czyli polityka to nie jest czymś wydumanym, gdzie tylko i wyłącznie możemy ze sobą walczyć, ale również możemy ze sobą współpracować. I to też jest polityka. I po tym krótkim wstępie wydaje mi się, że warto jest również powrócić do tego, co też nie zostało dostatecznie zrozumiane, o czym świadczą i komentarze, i pytania, które otrzymuję, że nasza wielowymiarowa hipersfera pracuje w pełnej spójności, w stanie dynamicznej, harmonijnej równowagi. Owszem, tworzą się pewne potencjały na skutek niezrównoważenia, które umożliwiają działanie, które umożliwiają rozwój, są po prostu motorem działania i rozwoju. Niemniej jednak przez cały czas hipersfera stara się wszystko w swoim obrębie zharmonizować. Dlatego na Ziemi jesteśmy już 5. cywilizacją. Od czasów, kiedy 200 000 lat temu zmieniono nam DNA na wielowymiarowe. Wtedy każda kolejna cywilizacja ginęła. Niekoniecznie dlatego, że sama sobie skoczyła do oczu i się wymordowała, ale czasami na skutek tego, że tak bardzo nie była zharmonizowana ze środowiskiem, że ginęła z przyczyn tak zwanych naturalnych, czyli na skutek jakiejś naturalnej katastrofy. Bo Ziemia
jest też, można powiedzieć, żywym obiektem, na którym żyjemy. I jeżeli szkodnicy za bardzo wejdą ze swoimi działaniami w system ekologiczny po to, żeby jej szkodzić, to eliminuje szkodników. I znów zaczynamy od początku. My jesteśmy 5. cywilizacją i czas nareszcie na to, żebyśmy na tyle zmądrzeli, żeby do nas dotarło, że wszechświatowa hipersfera nie działa przeciwko nam. Ona przez cały czas nas wspiera, z nami współpracuje i próbuje nas naprowadzić na właściwą ścieżkę rozwoju. A my z tej ścieżki ustawicznie zbaczamy. Dlaczego? Właśnie dlatego, że polityka organizowania naszych społeczności i polityka naszego współdziałania z ekosferą, no niestety nie są najlepsze. W związku z tym nie należy się wypisywać pod naszą rozmową, i tutaj apeluję do słuchaczy, komentarzy, że powinnam się zająć fizyką i przy niej pozostać, bo niestety nie zajmuję się wyłącznie fizyką, zajmuję się również chemią, zajmuję się biologią, medycyną. Również jestem zorientowana w kwestiach klimatycznych. Również interesuję się właśnie polityką nie tylko ludzkich społeczności, ale również polityką społeczności komórkowych naszego ciała. Zajmuję się również organizacją hipersfery i tę organizację chciałabym przedstawić w takim świetle, żeby ona wreszcie została zrozumiana. Hipersfera tworzy sobą jedną nierozerwalną całość. To, że my akurat funkcjonujemy na Ziemi, nie znaczy, że nie jesteśmy częścią tej całości. Hipersfera, której można powiedzieć Bogiem, nawiązując do naszych ciągot religijnych, jest spójność. Wielowymiarowa spójność całej hipersfery. Co to oznacza? Że wszystko jest ze sobą wzajemnie powiązane, że ta spójność jest wszechobecna, jest wszechwiedząca i jest wszechmocna. Dlaczego? Dlatego, że hipersfera dzieli się z nami wszystkimi swoimi zasobami, zarówno energetycznymi, jak i informacyjnymi. Nic nie jest przed nami zamknięte i zablokowane, w odróżnieniu od naszych społeczności. I warto zwrócić uwagę, że pod tym względem polityka wielowymiarowej hipersfery i nasza ludzka jest zupełnie inna. My przed sobą zatajamy informacje, manipulujemy informacjami, podajemy fałszywe informacje po to, żeby zmylić tych, którzy te informacje dostają. Mało tego zmylić, my ich chcemy nawet skłócić, bo jeżeli skłócimy, to wtedy łatwiej można nad takimi skłóconymi ludźmi zapanować. Można nimi łatwiej rządzić i mało tego, narzucić im swój sposób myślenia i działania. Wydaje mi się, że to też jest ważna informacja z punktu widzenia nie tylko wielowymiarowej hipersfery, ale również wielowymiarowej nauki. Bo ta wielowymiarowa nauka powinna być dla nas drogowskazem, w którym kierunku powinniśmy zdążać. W jaki sposób wielowymiarowa hipersfera się zabrała za naszą edukację? Oprócz tego, że dzieli się z nami wszystkimi swoimi zasobami i absolutnie nie stawia pod tym względem żadnych barier. Również... Ja przepraszam, no może jedyną barierą to jesteśmy my sami z naszym rozwojem, naszej świadomości. Ale prawda? to nie jest coś, co narzuciła nam hipersfera. To jest nasz wybór. To my oddzieliliśmy się, można powiedzieć, od źródła. I to też warto na to położyć duży nacisk. Bo prawdę powiedziawszy, gdybyśmy byli w stanie telepatycznie odczytać informacje, które chcą nam przekazać nasi rządzący, to znaczy ci, którym my oddaliśmy władzę w ich ręce,
to przecież oni nie byliby w stanie nas oszukać. Ale my się również całkowicie odseparowaliśmy od możliwości nie tylko naszego umysłu, bo nasz umysł jest w stanie współpracować z rzeczywistością ukrytą, ale żeby on mógł współpracować z rzeczywistością ukrytą i tworzyć spójną całość z naszym wielowymiarowym kompleksem świadomościowym, to my musimy mu to umożliwić. Czyli krótko mówiąc, trzeba uaktywnić nasze połączenia międzywymiarowe, które zostały zablokowane. Przez kogo? Przez nasz system edukacji, a więc przez naszych rządzących, bo oni edukacją sterują. A system edukacji nam narzucił, jaka właściwie jest rzeczywistość, jak powinniśmy ją widzieć i rozumieć, co jest możliwe, a co jest niemożliwe. Czyli krótko mówiąc, od razu z góry nam narzucono, że jakakolwiek kreacja rzeczywistości przez nas, zwykłych ludzi, jest niemożliwa. A to jest nieprawda, bo my jesteśmy całkowicie połączeni z resztą. W związku z tym, na dobrą sprawę, nasz wpływ na nasz los, nawet w ludzkich społecznościach, powinien być może nie taki sam dokładnie, jak ci, którzy w ramach hierarchii administracyjnej są na szczycie. Niemniej jednak wymiana informacji powinna być dwustronna, tak jak w naszych sprzężeniach zwrotnych z rzeczywistością ukrytą. Jeżeli nie ma dwustronnej wymiany informacji i to rzetelnej informacji, to nigdy nie stworzymy prawidłowo funkcjonującej społeczności tutaj. I chociażby nawet sam fakt, w jaki sposób jest skonstruowana wielowymiarowa hipersfera, powinien już nam narzucić sposób myślenia o tym, jak my powinniśmy wewnątrz naszych społeczności funkcjonować. Zgadzasz się ze mną? Zgadzam się, ale też rozumiem, że jeżeli nie ma tej telepatii, to ja rozumiem też, że rządzący sobie poradzili w ten sposób, że robią po prostu na jakichś wycinkach społeczeństwa badania opinii publicznej. Co później z danymi robią, to już jest jakby druga kwestia. Niemniej jednak w jakiś sposób pytają społeczeństwo, czy to, co robią, jest właściwe. Opinia publiczna to jest, muszę ci powiedzieć, sprawa taka moim zdaniem dyskusyjna, bo nikt tak naprawdę tych badań nie ogląda, nie weryfikuje. W związku z tym może być tak jak, no powiedzmy nawet z wyborami władz w niektórych krajach, gdzie elektorat przekazuje swoje preferencje, a wynik jest dokładnie taki, jaki być powinien, a nie taki, jak chce elektorat. W związku z tym, jeżeli chcemy stworzyć prawidłowo funkcjonującą społeczność, musimy na co się zdecydować? Na wzięcie odpowiedzialności za skutki naszych schematów myślowych i naszego działania, czyli krótko mówiąc, za skutki naszych wyborów. Jeżeli nie stworzymy społeczeństwa obywatelskiego, to możemy spokojnie zapomnieć o tym, że tutaj panuje jakaś demokracja. Bo demokracja, prawdę powiedziawszy, z samej swojej natury nie jest doskonała. Jest zupełnie oczywiste, że członkowie tej ludzkiej społeczności są, powiedzmy, no, na różnych poziomach rozwoju świadomości. W związku z powyższym trudno przypuścić, że będziemy w jakiś sposób ważyć ważność każdego głosu. Ale jeżeli ludzie, którzy źle wybrali, podjęli złą decyzję, odczują na sobie skutki tej decyzji i zrozumieją, że to jest wynik ich decyzji, a nie jakichś tam onych, czyli kogoś obcego, kto do nas nie należy, co jest nieprawdą, to nigdy nie stworzymy żadnej funkcjonującej prawidłowo społeczności. My musimy po prostu wziąć na siebie odpowiedzialność, a nie oddawać tę odpowiedzialność w ręce przedstawicieli, którzy i tak się do odpowiedzialności nie poczuwają.
ale za to oni są doskonale ustawieni. Natomiast my nie mamy żadnego wpływu na to, jaka jest nasza rzeczywistość. Zgadzasz się? Tu zgadzam się jak najbardziej i zastanawiam się, co tu zrobić, żeby już dojść do tej doskonałości, która jest po tej drugiej stronie. Że właśnie trzeba skorzystać z doświadczeń wielowymiarowej hipersfery, która zrealizowała to, uważam, w sposób perfekcyjny. Przede wszystkim w momencie, kiedy się rodziła ta wielowymiarowa hipersfera, początkowo nawet nie była ona specjalnie spolaryzowana. To znaczy wiadomo, że rzeczywistość, ta, która obecnie jest naszą czasoprzestrzenną rzeczywistością i rzeczywistość równoległa, zwierciadlana, były w stosunku do siebie spolaryzowane właśnie na skutek tego, że jedna była zwierciadlanym odbiciem drugiej, w związku z tym już był potencjał do działania. Niemniej jednak nie był to duży potencjał, więc prawdopodobnie te subtelne formy, które się wytworzyły na początku, rozwijały się mniej więcej równolegle w obu tych sferach. Niemniej jednak w pewnym momencie na skutek nawarstwiających się doświadczeń zaczęła się rodzić pewnego rodzaju umiejętność przewidywania skutków podejmowanych działań. A jeżeli ta umiejętność potrafiła również tak przeanalizować wyniki zmieniających się warunków w obu tych sferach, że była w stanie przewidywać skutki podejmowanych wyborów, to już mamy do czynienia z narodzinami świadomości. I tutaj mamy w tym momencie pewność, że świadomość musiała narodzić się już w formach subtelnych. Mało tego, zaczęły się również tworzyć pewnego rodzaju organizacje, czyli świadomość grupowa, która zaczęła proces planowania. I ten proces planowania doprowadził do tego, że obie rzeczywistości się coraz bardziej zaczęły od siebie oddalać, jeśli chodzi o zasady funkcjonowania. W rezultacie mamy teraz tego rodzaju sytuację, że w rzeczywistości ukrytej przed naszymi zmysłami mamy ośrodek planująco-decyzyjny, subtelny ośrodek, którego nie jesteśmy w stanie ani dotknąć, ani zmierzyć, ani w jakikolwiek sposób nawet zaobserwować. I mamy rzeczywistość, w której tutaj się znajdujemy. I teraz tę rzeczywistość jako taką znamy, przynajmniej jeśli chodzi o system ziemskiego życia. Lepiej, gorzej, każdy jakoś tam się w tym orientuje. Natomiast problem polega na tym, co się dzieje w tej rzeczywistości ukrytej. Przede wszystkim rzeczywistość świadomość planująco-decyzyjna zdecydowała się na to, żeby to wszystko, co się dzieje w rzeczywistości jawnej, dla nas jawnej, gdzie zdecydowanie bardziej zróżnicowano warunki, w których zdobywamy wiedzę i doświadczenia, gdzie mamy w dalszym ciągu wolną wolę odnośnie tego, co chcemy przeprowadzić, ale okazało się, że gdy skorzystaliśmy z tej wolnej woli, to niestety poszliśmy w niewłaściwych kierunkach i nie byliśmy w stanie tego opanować. W związku z tym rzeczywistość ukryta, czyli ta świadomość planująca decyzyjna w rzeczywistości ukrytej też przygotowała, można powiedzieć, obszary w danym systemie życia, gdzie można będzie naprawiać to, co zostało tutaj zniszczone. Bo co prawda my nie wszystko niszczymy, czasami jednak uzyskujemy pozytywne efekty, ciągle się rozwijamy. Jak widać, każda kolejna z poprzednich 4 cywilizacji rozwijała się do pewnego momentu, no a potem już niestety nie była w stanie harmonijnie dalej kontynuować swojego rozwoju.
albo wyniszczała się sama, albo została wyniszczona wskutek naturalnej katastrofy i znów zaczynaliśmy od początku. Teraz jako 5. cywilizacja ludzka na Ziemi mamy szansę, przynajmniej takie do nas dochodzą słuchy z rzeczywistości ukrytej, mamy szansę uzyskać całkowity kontakt z rzeczywistością, która wymyka się dotychczas naszej percepcji. Możemy poznać zasady współżycia i co ciekawe, na co też bym chciała zwrócić uwagę, Walter Russell, który w ramach olśnienia i channelingu kierowanego wprost do umysłu, został powiadomiony o tym, w jaki sposób funkcjonuje rzeczywistość. I stworzył nową koncepcję wszechświata, która w sposób diametralny odbiegała od tej, która powstała na bazie mechaniki kwantowej. I pod koniec dostał również informację, że ludzkość nigdy nie zorientuje się, w jaki sposób funkcjonuje wielowymiarowa hipersfera, jeżeli nie zazna wielkiego cierpienia. Co to oznacza? To wcale nie znaczy, że hipersfera chce nas ukarać za cokolwiek. To znaczy, że dopóki nie zrozumiemy, że walka nie jest naszym przeznaczeniem, ale współpraca, to nie zrozumiemy również, w jaki sposób funkcjonuje wielowymiarowa hipersfera. I to już jest pierwsza przesłanka, która pokazuje nam, jak wielką różnicę w tej chwili tutaj w ramach ziemskiego systemu życia stworzyliśmy między Ziemią i ziemskim systemem życia w rzeczywistości równoległej. Tam mamy też swoją, można powiedzieć, swojego Boga ziemskiego systemu życia, czyli swoją grupową świadomość decyzyjno-planującą. Tam w momencie, kiedy się znajdujemy, wiemy dokładnie, w jaki sposób funkcjonuje wielowymiarowa hipersfera. Tutaj jesteśmy odcięci od tej informacji. Dlaczego? Dlatego, że tutaj po prostu zdobywamy doświadczenia w zupełnie innym zakresie parametrów operacyjnych. Nie jesteśmy tutaj świadomi tego, co się dzieje po drugiej stronie, czyli za zasłoną. Jesteśmy zdani wyłącznie sami na siebie i zdani wyłącznie sami na siebie mamy dojść do tego, jak pracuje całość naszego świata. Ale biorąc pod uwagę, że tu w tej chwili nie mamy dostępu i w procesie rozwoju musimy znaleźć ten kontakt z naszym źródłem, czyli z Bogiem naszego ziemskiego systemu życia, naszą świadomością planująco-decyzyjną, musimy również zorientować się, co jest po tej drugiej stronie i jak namacalnie wyglądają te różnice, żebyśmy mogli te różnice zniwelować również tu u nas. Jako istoty wielowymiarowe, bo po operacji genetycznej, którą dokonano na naszym wielowymiarowym DNA, staliśmy się istotami wielowymiarowymi. Także nie tylko każdy atom naszego ciała jest wielowymiarowy, ale również mamy wielowymiarowe DNA, już nie mówiąc o również dodatkowych sprzężeniach zwrotnych na wysokości każdego gruczołu wydzielania wewnętrznego rozmieszczonych wzdłuż naszego kręgosłupa. Mamy również, już teraz wiemy, możliwość aktywacji tych połączeń.
I ta aktywacja również pozwala nam odczuć, że my jesteśmy częścią większej całości. My nie musimy nawet uczyć się tego, my to czujemy. Jak na razie wyczuwa to tylko ezoteryka, ale posługuje się swoim własnym językiem i wprowadza nieco chaosu informacyjnego. Ja nie powiem, że fałszuje, tak jak robią to nasze elity polityczne. Niemniej jednak ten chaos informacyjny powoduje, że też to wszystko nie działa tak, jak działać powinno. Ponieważ przekonuje się nas o tym, że powinniśmy właściwie się kochać. No ale jak przekonać na przykład kogoś, kto jest do nas wrogo usposobiony, że my go kochamy, kiedy on w momencie, kiedy da nam dobrze po głowie, to raczej nie będziemy specjalnie przepełnieni miłością. Dokładnie tego mamy obrazy w różnych zakątkach naszego świata, gdzie prowadzone są walki. Są prowadzone walki na Bliskim Wschodzie, są prowadzone walki w obrębie Europy, są prowadzone walki również w Azji i są prowadzone walki w Afryce. Walczymy ze sobą wszędzie. Czyli trudno mi jest sobie wyobrazić, w jaki sposób możemy dojść do tworzenia nawet wspólnot narodowych, obserwując naszą scenę polityczną. Kiedy każdy właściwie nosi buławę w kieszeni i każdy chce rządzić. Wśród naszych reprezentantów, czyli w obrębie partii politycznych. Nawet w obrębie partii politycznych nie ma zgody. Danusia, a powiedz mi, bo mi taki obraz się z tego wyłania. Wszystko miało zmierzać do harmonii, ale mam wrażenie, tak jak mówisz, że tutaj zmierzamy do dysharmonii. Jakby sami ją cały czas na nowo tworzymy. Dysharmonię. My nie zmierzamy, my już ją utworzyliśmy. Ale generalnie chodzi mi o tą hipersferę. W jaki sposób hipersfera stara się do nas trafić? Właśnie poprzez channelingi. Mamy, już wspomniałam o channelingu, którego adresatem był Walter Russell. Przedstawił swoją koncepcję wszechświata, która niestety do dzisiejszego dnia nie znalazła cienia zainteresowania konwencjonalnej nauki, mimo że ona ideę materii przedstawia znacznie lepiej, tablicę pierwiastków również, niż nauka konwencjonalna. Do dzisiejszego dnia w zasadzie niewiele osób w ogóle wie, że coś takiego funkcjonuje w naszej rzeczywistości, naszej ziemskiej rzeczywistości. Mamy również channelingi i tutaj też jestem pełna wątpliwości, czy wszystkie channelingi są godne uwagi. Ja się zdecydowałam porównywać osiągnięcia nauki z channelingami przekazywanymi nie pamiętam nazwiska. Lee Carroll? Przez Lee Carrolla, kierowane od przedstawiciela służb magnetycznych ziemskiego systemu życia, Krajona. Dlaczego właśnie zdecydowałam się na Krajona? Dlatego, że on się bardzo często, właściwie przeważnie się powołuje na nasze osiągnięcia naukowe. Przewiduje, jakich osiągnięć dokonamy w przyszłości i to, co już przekazywał w XX wieku, w XXI stało się faktem. Czyli krótko mówiąc, jest to tego rodzaju byt, być może grupa bytów z rzeczywistości równoległej, która przekazuje nam informacje
na których warto polegać. Bo to, co wiemy w tej chwili o uniwersalnym prawie kreacji zorganizowanej materii, jest w 100% zgodne z tym, co Crayon nam przedstawił pod koniec XX wieku. Ale dopiero w XXI powstało uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii. Czyli z wyprzedzeniem podał nam, jaki mamy potencjał i co możemy osiągnąć, żeby zorientować się, w jaki sposób funkcjonuje nasza rzeczywistość. Wiemy już teraz, a jeszcze wcześniej wiedzieliśmy o tym, że gdzieś poza czasoprzestrzenią funkcjonuje jakaś rzeczywistość, do której nie mamy dostępu. Teraz już wiemy, że ta rzeczywistość, do której nie mamy dostępu, to są inne części wielowymiarowej hipersfery. Jedna z tych części to jest zwierciadlana sfera w stosunku do naszej. Ta, w której znajduje się również ziemski system życia. I warto się teraz przyjrzeć, jak my funkcjonujemy w tym wielowymiarowym obiekcie jako poszczególna jednostka ludzka. Jesteśmy, można powiedzieć, obecni jednocześnie we wszystkich częściach hipersfery. Tutaj jako organizm zasiedlony przez wielowymiarową świadomość, ale część tej świadomości, właściwie świadomość zawsze nam się kojarzy z pewną umiejętnością, ale jest to jednocześnie obiekt fizyczny, który tą umiejętnością włada. A więc oprócz tego obiektu, jakim jest ciało organiczne i część kompleksu wielowymiarowego, która zarządza tym ciałem, mamy również część kompleksu, która przebywa stale w rzeczywistości ukrytej. Gdzie ona przebywa? Oczywiście nie gdzieś na obrzeżach, tylko w samym centrum, czyli w tej rajskiej części rzeczywistości. Tam ta nasza cząstka ma pełny dostęp do wszelkich potencjałów wielowymiarowej hipersfery w obrębie ziemskiego systemu życia, a nie wykluczone, że również innej i całej hipersfery, dlatego że jesteśmy w stanie stamtąd nawet współpracować z innymi systemami życia i wiemy o tym w oparciu o badania, które były prowadzone przez badaczy Instytutu Monroe. O tym, że mamy również kontakty z innymi systemami życia, informują nas regresje hipnotyczne, ale głębokie regresje hipnotyczne, które sięgają do okresów międzyinkarnacyjnych. Czym są te inkarnacje? Nasza część kompleksu świadomościowego, która znajduje się w rajskiej części ziemskiego systemu życia w rzeczywistości ukrytej, jest naszym pośrednikiem z Bogiem w nas, czyli z naszym najwyższym ja, który stanowi część globalnej świadomości planująco-decyzyjnej ziemskiego systemu życia. Czyli w gruncie rzeczy część naszego kompleksu jest tą wąską cząstką, z którą jesteśmy połączeni za pomocą naszego bliźniaka przebywającego stale w rzeczywistości równoległej, ale w części rajskiej ziemskiego systemu życia. Dlaczego podkreślam, że w rzeczywistości równoległej ziemskiego systemu życia w rajskiej części? Dlatego, że ta część dzieli się, wysyłając część siebie do zasiedlenia ciał organicznych w ziemskim systemie życia tutaj, w czasoprzestrzeni. My tutaj żyjemy w ramach jednej inkarnacji lub kilku, bo jeżeli nasza cząstka, nasz bliźniak, rajski bliźniak w ziemskim systemie życia, rzeczywistości równoległej jest na tyle silny, ma tak wysoki potencjał, że może utworzyć kilka inkarnacji, to tych kilka inkarnacji może równolegle zasilić również w ciałach organicznych
tutaj na Ziemi. Mało tego, te równoległe inkarnacje nawet mogą ze sobą współpracować, realizując razem wspólny plan. Ale każda z tych cząstek po śmierci ciała organicznego wraca tym podwójnym tunelem sprzężenia zwrotnego do rzeczywistości ukrytej. I teraz, w zależności od swoich dokonań, czego tutaj dokonała, wcale nie musi trafić od razu do raju. Dlaczego? Dlatego, że my tutaj, no niestety, działamy dysfunkcyjnie. I ta cząstka, która zasiedliła ciało organiczne, mało tego, jeszcze załapała się na programy, które wgrano jej do podświadomości przez wpływy środowiskowe, przez wpływy rodzinne, przez wpływy nawet narodowościowe, pamięci historycznej. To wszystko na nas oddziałuje tutaj i powoduje, że nie funkcjonujemy tak, jak powinniśmy. I dokładnie z tymi naszymi przekonaniami, z tym naszym schematem, nawet nie schematem, schematami myślowymi, bo czasami w różnych sytuacjach my się zachowujemy poprawnie, w niektórych nie. Z naszymi doświadczeniami, które wynikają na bazie tych naszych schematów myślowych, my z tym wszystkim przechodzimy tam do rzeczywistości ukrytej. I okazuje się, że zostajemy dokładnie zatrzymani gdzieś na obrzeżu tej rzeczywistości, w międzystanie, znaczy pomiędzy wymiarami nawet można by powiedzieć. Nawet nie dostajemy się do tych tak zwanych bram raju, czyli do parku przyjęć, czy też sfery przyjęć, tylko zatrzymujemy się w obszarach naszych przekonań. Zatrzymujemy się w obszarach przekonań religijnych. Zatrzymujemy się w obszarach naszych występków, naszych dysfunkcji. Bo w jaki sposób działa z kolei wielowymiarowa hipersfera, która jest spójna? Dąży do tego, żeby podobne łączyło się z podobnym. W związku z tym, jeżeli ktoś na przykład reprezentuje sobą silne przekonania religii chrześcijańskiej, to znajdzie się na tym obrzeżu w tak zwanym fałszywym niebie, gdzie będzie realizował dokładnie takie życie, jakie realizował tu na Ziemi. Wspólnie ze swoimi współwyznawcami. I nie będzie to świadczyło o jego rozwoju, tylko o tym, że po prostu ugrzązł tam, gdzie powinien się nauczyć w drodze doświadczeń tam doznawanych, bo będzie tylko wśród swoich. I gdy się przekona, że to życie jest puste, jałowe, pozbawione radości, miłości, może zacznie do niego docierać, że to nie jest jednak ta właściwa rzeczywistość, do której dąży. Danusia, a mogę Ciebie zapytać, a co robi w tym czasie bliźniak? Stara się pomóc, żeby wydobyć go z tych obszarów? Czy... Nie, bliźniak tego nie czyni, natomiast w obszarze rajskim są, właściwie może by trzeba było wręcz powiedzieć, jakie są etapy naszego przechodzenia, bo o tym, jakiego rodzaju to są obszary przekonań, preferencji, czy nawet wręcz obszary związane z naszymi chorobami, które przenieśliśmy tam, jesteśmy przekonani, że jesteśmy dalej chorzy i w związku z tym nie możemy się przesunąć dalej. Musimy doznać procesu wyleczenia. To wszystko się dzieje jeszcze przed bramami raju. W momencie, kiedy przekraczamy bramy raju, tam zaczynamy dopiero przede wszystkim zaczynamy od procesu odnowy. Nawet powiedziałabym rehabilitacji i odnowy. Dlaczego? Dlatego, że musimy
przeorientować nasz sposób myślenia, nasz sposób funkcjonowania rzeczywistości ukrytej, czyli na spójność rzeczywistości ukrytej. Musimy odbyć cały szereg rozmów z pracownikami takiego centrum rehabilitacji i odnowy, którzy przystosują nas do funkcjonowania w tamtym środowisku. Dopiero wtedy możemy przystąpić do oceny naszego życia pod kątem tego, co robiliśmy na ziemi. Prowadzimy to w sposób bardzo prosty. Po prostu oglądamy całe nasze życie za pomocą projekcji holograficznej, w której możemy albo uczestniczyć, albo być tylko obserwatorem. I już po tych rozmowach przystosowujących nas do życia wspólnej rzeczywistości równoległej, przekonujemy się, jak bardzo dysfunkcyjnie działaliśmy na Ziemi. Danusia, a mogę Cię o jedną rzecz zapytać? A dlaczego to inni nam pokazują? Dlaczego to z innymi rozmowy odbywamy, a nie w jakiś sposób z tym naszym bliźniakiem? Dlatego, że musimy przekroczyć tę bramę raju. A on nie może jakiegoś... To jest właśnie, to nie jest tylko brama, którą się otwiera i się wchodzi, tylko musimy się przystosować do życia w innej rzeczywistości. Ja rozumiem. My przychodzimy do rzeczywistości ukrytej ze wszystkimi naszymi przywarami, ze wszystkimi naszymi przekonaniami, z naszym światopoglądem i to wszystko musi runąć, żebyśmy mogli przejść do tej rajskiej części. Ja rozumiem. I tam dopiero... Można powiedzieć, integrujemy się wtedy nie tylko z tą rzeczywistością równoległą, ale również z naszym bliźniakiem. Ja rozumiem, ale dlaczego na przykład ten bliźniak nie wyśle swoich posłańców, jakiegoś elementu siebie, żeby wziąć i nam uzmysłowić? My funkcjonujemy Bliźniak się właściwie nie rusza z tej rajskiej części. Co za dziad. Bo on ma inne cele na uwadze. On się tam po prostu też uczy, z tym, że te porozrzucane w międzystanie części w różnych obszarach przekonań, preferencji, w obszarach rehabilitacyjnych, gdzie dochodzimy do zdrowia, to wszystko musi przekroczyć bramy raju, żeby się połączyć z bliźniakiem. Bo to nie jest tak, że on wysyła i później już się tym nie interesuje. Te wszystkie części muszą dołączyć do niego. Ale my nigdy nie pracujemy samotnie, tylko zawsze pracujemy w grupach. I to grupa będzie, i to wykwalifikowana grupa będzie próbowała nas wyłuskać z tych obszarów. Istoty, które zostały już wyłuskane z obszaru przypominającego piekło, będą w przyszłości przygotowywały się właśnie do takiej działalności. Istoty, które wydostały się z jałowego nieba, będą w rajskiej części przygotowywane do wyłuskiwania tych naszych zagubionych części z jałowego nieba. Te, które kształcą się w uzdrawianiu, będą się przygotowywały do tego, żeby wyciągać nasze zagubione części z tych ośrodków rekreacyjnych, które przystosowują nas do życia w nadprzestrzeni. Tam w rajskiej części my się uczymy łączyć nas w jedną całość. Więc jeden nasz bliźniak nie będzie szukał tylko i wyłącznie naszych części, tylko pracujemy grupowo i ta grupa, która się zajmuje ściśle określoną działalnością, działa w obszarze tej działalności, która jest międzywymiarowa. To jest wszystko polityka narzucona oczywiście przez naszą wielowymiarową świadomość, wypraktykowana przez miliardy lat i przypuszczam, że jest słuszna, skoro jest stosowana.
Mi się od razu takie coś otwiera, wcale nie musi być słuszna, po prostu jest praktykowana, ale rozumiem, że tam może być inaczej. Przecież od początku mówiłam, że wszechświat jest dziełem w trakcie kreacji. W związku z tym my przez cały czas jesteśmy również kreatorami nie tylko naszej prywatnej przyszłości, ale również przyszłości całego wszechświata. Wszechświat nie blokuje żadnych informacji, więc wszystko, czego my się dowiemy i czego nauczymy się i w międzyświecie, i w rajskiej części ziemskiego systemu życia w obrębie rzeczywistości równoległej, to wszystko służy całości istnienia. Uważasz, że to jest złe? Nie, nie uważam tak. Przecież to, czego my się nauczymy, przysłuży się nie tylko ziemskiemu systemowi życia. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że 4 cywilizacje już upadły, a my jesteśmy 5. Czyli ciągle to jeszcze nie działa w sposób doskonały. Więc im szybciej my tutaj będziemy zdobywać doświadczenia i będziemy pełni przekonania, że my tutaj nie żyjemy po to, żeby nas nagradzać i karać, bo każde doświadczenie, złe i dobre, to jest jakaś nauka, którą powinniśmy wykorzystać dla naszego wzrostu. To moje pieski. To automatycznie powinniśmy starać się również i tutaj o to, żeby podnosić stan naszej świadomości. Jeżeli tu podniesiemy stan naszej świadomości, to tam nie będziemy mieli problemu z tym, żeby trafić do bram raju. Problem mają tylko ci, którzy tutaj właśnie powodują podziały, dbają o to, żeby były zachowane, dzielą ludzi, fałszują informacje, wprowadzają chaos informacyjny, dezinformują po to, żeby tam w ziemskim systemie życia zdobyć jak najwięcej władzy, ale tej władzy nie przeniosą do rzeczywistości równoległej. Ta władza spowoduje, że ugrzęzną gdzieś w jakimś obszarze z boku, z których później trzeba będzie ich wyciągać. Danusia, a ja mam teraz trochę takie inne pytanie, ale cały czas o tego bliźniaka. Ja to się dzisiaj chyba przyczepiłam do tego bliźniaka jednak. A powiedz mi, jest jakaś różnica w bliźniakach? Czy myślisz, że to jest taki sam rodzaj bliźniaka, którego na przykład ja mam, żyjąc tutaj obecnie na Ziemi, a także ktoś, kto żyje w jakiejś cywilizacji o wiele bardziej rozwiniętej od mojej? Czy ma taki sam rodzaj tego bliźniaka? Nie wiem, czy nie za bardzo spekulujesz, bo my tam nie sięgamy na razie jeszcze naszymi metodami badawczymi. Ale bo mi później tak chodzi o taki rodzaj pomocy i generalnie takiego spojrzenia szerszego. Powiedziawszy, my również jesteśmy wykorzystywani jako pożyczki w innych systemach życia. Więc niewykluczone, że nasze doświadczenia w innym systemie życia też się nam przydadzą i na odwrót. Jeżeli ktoś z innego systemu życia u nas się pojawi w naszym ziemskim systemie życia, też może zasilić nas swoją wiedzą. Ale to nie będą te same bliźniaki. Nie będą. Niemniej, ja to rozumiem, że nie będą. Niemniej chodzi mi tutaj o ten rozwój tych bliźniaków. Jedno jest pewne, że musimy pozbierać wszystkie cząstki naszego ego po to, żeby nasz bliźniak mógł się połączyć z naszym najwyższym ja. O, czyli to będzie ten sam poziom. Tak sobie myślę. Prawdopodobnie tak. Bo te pożyczki... A ty mówisz o tych innych cywilizacjach, przepraszam, innych systemach życia. Tak, ale jeszcze zobacz. Świadomość w gruncie rzeczy, to znaczy układ fizyczny obdarzony świadomością dzieli się w sposób fraktalny. Cała rzeczywistość ma właściwie budowę fraktalną. W związku z tym rozgałęzia się niczym grono.
Nawet dlatego często tego naszego bliźniaka eksploratorzy Instytutu Monroe nazywają gronem albo nad duszą. Bo ona łączy w sobie wszystkie wcielenia. I na przykład, jeżeli będziemy w stanie już wszystkie nasze wcielenia zgromadzić w naszym bliźniaku, to można powiedzieć, że zakończyliśmy, nasze ego, zakończyło proces wzrostu. Ale nasz ziemski system życia zakończy proces wzrostu dopiero wtedy, kiedy cały system życia ziemskiego się zintegruje. Dopóki się nie zintegruje, to ten proces wzrostu nie jest zakończony, bo my ciągle pracujemy jako całość. Czyli wszystkie my przechodzą do tego bliźniaka i łączą się w jedno. Tak, i łączą się w jedno. No to niesamowite. A jak powiedziałaś o tym, że czasami z tych innych systemów sobie robimy pożyczki, to tak pomyślałam, że to nie zawsze jest tylko tak, że się umawiam na jakąś tam pożyczkę i sobie wyobrażam jakiś tam niestworzony cel, tam w cudzysłowie, ale tak sobie myślę, że nawet jeżeli czytamy książki, które na przykład traktują o tych innych cywilizacjach, a te cywilizacje jakby dają nam przekaz, to myślę, że to też jest jakimś takim poczęstunkiem, dzieleniem się, prawda? No, niekoniecznie to musi się odbywać w formie pożyczek, bo przecież wiemy również o takich przypadkach jak na przykład podróż Michaela de Marqueta, który zwiedził inną planetę, inny system życia. Z tym, że to już była cywilizacja na zupełnie innym, 5. stopniu rozwoju świadomości. A my tu ciągle jeszcze jesteśmy na 3. Więc jeżeli osiągniemy ten 5. stopień rozwoju, to też prawdopodobnie jeszcze się nie będziemy integrować w ramach galaktyki, tylko będziemy tutaj na Ziemi dalej egzystować w podobnym stopniu, tak jak na Michael tam na tamtej planecie, ale mamy wtedy szansę zaktywować, przyspieszyć rozwój na wybranej planecie w obrębie galaktycznego systemu życia. Po to, żeby ten rozwój nie trwał miliony lat, ale tysiące lat. A powiedz mi, Danusia, tak dla Ciebie samej, na przykład właśnie czytanie tego Desmarqueta spowodowało, że chciałaś coś więcej zrobić w swoim życiu i właśnie ten rozwój jakby przyspieszyć? Nie, ja stosunkowo, ja początkowo właściwie tę jego opowieść odebrałam trochę jak powieść science fiction. To znaczy brałam pod uwagę możliwość, że rzeczywiście coś takiego miało miejsce, ale w miarę jak się orientowałam w celu wzięć w badaniach nad wzięciami prowadzonymi przez psychologów, psychoterapeutów, doszłam do wniosku, że jednak tego rodzaju akcja jest możliwa. Poza tym ciągle jeszcze prowadzone są badania w Instytucie Monroe i ciągle my dostajemy nowe informacje na temat tego, jak funkcjonuje nasz ziemski system życia. Bo wchodząc w stan zintegrowanej świadomości, czyli łącząc się z naszym bliźniakiem, my też nie jesteśmy w stanie wszystkiego pojąć. To prawda. Czasami też jest tak, że sięgasz po coś po 10-15 latach i dopiero rozumiesz. Jest to dla Ciebie w 100% przyswajalne, a wtedy przeszłaś obok, ledwo to zauważyłaś, prawda? Nie, zauważyłam, zaciekawiło mnie to, odłożyłam na bok i czekałam. Widzisz, ja od początku podchodziłam do pozyskiwanych informacji w sposób spójny. Tak prawdę powiedziawszy, ja byłam od początku przekonana, że mechanika kwantowa nie jest wyjściową zdobyczą naszej nauki.
I przez cały czas szukałam możliwości zorientowania się, jak naprawdę funkcjonuje wielowymiarowa hipersfera, bo o tym, że żyjemy w hipersferze, ja z tą wiadomością tutaj nie powiem, że się narodziłam, ale taką informację otrzymałam. I tej hipersfery szukałam. I znalazłam w końcu. A ponieważ jednocześnie wiedziałam, że hipersfera jest spójna, szukałam spójności również w rozmaitych informacjach przekazywanych przez różne nauki przyrodnicze. Za każdym razem, kiedy składałam to w jedną całość, szukałam spójności, uzupełniania się tych informacji. Jeżeli coś było niespójne, zawsze zostawiałam na boku. W tej chwili już spokojnie mogę książkę Michaela Desmarquesa włączyć do całości wiedzy, bo ona też zaczyna być już w tej chwili spójna. No, ja rozumiem, o czym ty mówisz. U mnie jest podobnie właśnie z channelingami, że są takie, których nie byłam w stanie przyswoić, a teraz z perspektywy lat widzę, że to było słuszne i że czasami zachodzę w głowę, jak to możliwe, że ja na to nie zwróciłam uwagi. Ale dla mnie to jest ten czas, w którym zwracam. Tak, prawdę powiedziawszy, ja nawet miałam wizualizację, która mi pokazywała, w jaki sposób utworzyła się wielowymiarowa hipersfera i zupełnie tego nie załapałam w momencie, kiedy miałam z tą wizualizacją do czynienia. Ale ja po prostu, można powiedzieć, działałam w innym obszarze fizyki. W związku z powyższym, zanim ja doszłam do mechaniki kwantowej, zaczęłam się w niej trochę orientować i szukałam jakiegoś rozwiązania w jej obrębie, to też upłynęło trochę czasu. Bo przecież nie zapominaj o tym, że ja byłam inżynierem o specjalności inżynierii procesowej i zajmowałam się projektowaniem bądź modernizacją technologii chemicznych. To jest zupełnie inna sfera. To całe szczęście. Jedyne, co mnie właściwie, można powiedzieć, skłoniło w kierunku poszukiwania informacji na temat świadomości, to to, że operowałam sieciami neuronowymi i wiedziałam, że z całą pewnością świadomość nie narodziła się w strukturach mózgowych w związku z tym. Nie miałam cienia wątpliwości. No, to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawe, że nie jest to nigdzie tu w tym ciele, tylko gdzieś tam. I sporo osób zaczyna o tym też mówić, w tym naukowców, i to jest super. Bardzo mi się to podoba. Tak, i bardzo dobrze byłoby, gdybyśmy zaczęli mówić również jednym językiem, kiedy mówimy o tej spójności, bo język też powinien być spójny. Bo w momencie, kiedy słyszę, że w ramach psychologii mówi się o wibracjach emocji, to ja natychmiast się w tym momencie, niskich i wysokich wibracjach. Niska i wysoka wibracja ma to do siebie, że ona się przede wszystkim charakteryzuje mniejszą lub większą mocą. I jeśli chodzi o skalę emocji Hawkinsa, to tutaj przede wszystkim mówimy o skali emocji, a nie o skali wibracji. On wyskalował emocje od niskich wibracji, ale nie o niskiej częstotliwości, od niskich wibracji do wysokich wibracji. Co on rozumiał przez niskie i wysokie? Te, które niskie, to były te, które szkodziły, wysokie te, które nam gwarantowały rozwój. Ale wysokość wibracji decyduje o tym, czy ta wibracja ma dużą czy ta emocja ma dużą siłę rażenia. Przecież złe wibracje też są wysokowibracyjne. I to taką mają siłę rażenia, że potrafią doprowadzić do hekatomby. I w czasie II wojny światowej, chociażby teraz w czasie wojny na Ukrainie, i prawdopodobnie to samo możemy obserwować na Bliskim Wschodzie. Bo tutaj w najbliższym naszym otoczeniu już wojny się toczą.
Ludobójstwo mieliśmy również na terenie byłej Jugosławii nie tak dawno. Czyli mieliśmy do czynienia z nienawiścią o bardzo wysokiej wibracji. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że jakiś psychoterapeuta ma wysokie wibracje, to ja się zawsze zastanawiam, ciekawe jakie są te wysokie wibracje. Czy niskoemocjonalne, czy wysokoemocjonalne. Powinniśmy po prostu mówić precyzyjnie. Duchowość niestety też wymaga precyzji, nie tylko nauka, bo się zagubimy w tym. Nie ma niskowibracyjnych ocen i wysokowibracyjnych ocen. To emocje nami kierują przy ocenach. I warto, żebyśmy te emocje wyciszali. Natomiast ocena podpowiada nam, co my mamy z tą informacją zrobić. Jeżeli to jest informacja szkodliwa dla nas, niszczy naszą spójność, to trzeba ją demaskować. Jeżeli to jest informacja, która wspiera naszą spójność, to trzeba ją multiplikować. Wspierać ją trzeba. Danusia, a może powiedziałabyś jeszcze kilka słów o Twojej grupie Aktywacja Kundalini i ostatnio o tych wszystkich rzeczach, które się zadziewają. Tak w ramach sensu życia, tak? No faktem jest, miałam już ostatnio kilka bardzo interesujących aktywacji połączonych z uzdrowieniem, nawet wśród osób, które miały bardzo poważne dysfunkcje. Więc warto to robić. Mało tego, nie wszyscy przechodzili procesy uzdrowienia, natomiast zwiększały się możliwości poznawcze. Zdecydowanie. Co jeszcze? Zwiększała się percepcja. Widać było również pola wokół naszego organizmu. Więc jeżeli widać pola, te niewidzialne pola, to znaczy, że już może w przyszłości zacząć wchodzić w grę nawet diagnostyka czyjaś. Nie tylko swojego własnego ciała. Jeżeli widać wokół dłoni poświatę i w stanie wzbudzenia naszego wielowymiarowego pola kwantowego, czyli w stanie koherencji kwantowej, mówiąc językiem naukowym, albo w stanie transu, ujrzymy płomień wydobywający się z końców naszych palców, to my tym promieniem jesteśmy w stanie leczyć. I nie jest ważne, czy my wiemy, w jaki sposób. Nasze pole wielowymiarowe to wie. Lepiej jest. Tak, intuicyjnie należy. To nawet nie jest kwestia intuicji. Po prostu nasza wielowymiarowa świadomość jest zorientowana, co trzeba naprawić. Ona ma dostęp do informacji, my jeszcze nie. Ale możemy to robić. Ja też polecam. Wyrażając tylko i wyłącznie intencje. Bo jeżeli wyrażamy intencję, wskazujemy cel. A świadomość z natury jest ukierunkowana na cel. Zawsze. Więc jeżeli chcemy na przykład komuś dokuczyć, taką intencję też jesteśmy w stanie zrealizować. Oczywiście, ale ja właśnie jeszcze zmierzając do tych ćwiczeń, ja myślę, że te ćwiczenia też jakby hamują ten sposób myślenia właśnie typu odwet, złość, gniew. Jak najbardziej, bo po prostu w momencie, kiedy się aktywuje połączenia międzywymiarowe, my czujemy radość, czujemy spokój, czujemy, że jesteśmy połączeni ze wszystkim dookoła. A to od razu przeciwstawia się wszelkiej wrogiej działalności. Bo ja też... Ale są również takie społeczności, nawet wśród tych rdzennych, które celowo szkodzą. Więc z tego wynika, że tego rodzaju działalność też jest możliwa. Poza tym były prowadzone
zwłaszcza w Związku Radzieckim, tego rodzaju doświadczenia, gdzie ekstrasensi próbowali zaszkodzić komuś nawet zdalnie i udawało im się to. Więc nie twierdzę, że to jest niemożliwe. Jest możliwe. Niemniej jednak, jeżeli ktoś jest zestrojony z rzeczywistością spójną, jest automatycznie chroniony. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że go ktoś atakuje, to znaczy, że z jego spójnością coś jest nie w porządku. Tak, ale ja myślę, że jak ktoś jest zestrojony, to nie ma takiego myślenia właśnie wrogiego. Zgadza się, ale wśród ludzi, którzy się do mnie zgłaszali i chcieli brać udział w podnoszeniu kundalini, czyli w aktywacji połączeń międzywymiarowych, byli tacy, którzy twierdzili, że nie są sobie w stanie poradzić, tak jak twierdzili, ze swoją energią. Nie potrafili sobie poradzić ze swoimi emocjami. No. Bo energie ich atakowały, nie energie ich atakowały. Atakowały złe intencje czyichś ludzi, ale to dlatego, że nie byli chronieni przez własną wielowymiarowość. I przypuszczam, że gdyby ktoś taki przystąpił do aktywacji połączeń międzywymiarowych, to poradziłby sobie z tymi atakami, jeżeli to rzeczywiście były ataki. Nie wiem, ja nigdy w życiu nie byłam atakowana. Nie wiem, też nie mam takich doświadczeń, także nie mogę się wypowiedzieć w tej materii. Ale to całe szczęście chyba, bo nie wiem, czym się nie przestraszyła. Prawdę powiedziawszy, ja uważam, że to jest decyzja indywidualna każdego. Nikogo nie zachęcam, nikogo nie zniechęcam. Każdy musi sam podjąć decyzję, czy chce aktywować połączenia międzywymiarowe, czy nie. Mało tego, każdy również musi być w pełni świadom tego, że jeżeli coś idzie nie tak, to należy przerwać. To znaczy, jeszcze nie jest gotów do tego. Tak, i ja myślę, że poza tym od czasu do czasu też trzeba poćwiczyć, nawet ci, którzy sobie aktywowali. Ja wiem po własnym przykładzie, mogę tutaj się podzielić, że niedawno pracowałam sobie właśnie z czakrą korony i co tylko ją starałam się dotknąć, to mi po prostu zrywało żołądek i też byłam ciekawa w ogóle swojego właśnie takiego odczuwania, że dlaczego żołądek. Później to sobie tam odpowiedziałam, bo miałam jakieś tam stresujące sytuacje i to właśnie jakby no takie moje emocje tam zostawione jakby blokowały, ale to było bardzo dla mnie ciekawe doświadczenie, tym bardziej, że myślałam, że mam jakby aktywowane już i praktycznie nic już z tym nie trzeba robić, bo jest aktywowane. No nie. To nie jest tak. Ja aktywowałam sobie połączenia międzywymiarowe pod koniec XX wieku, czyli wiele, wiele lat temu. A w 2020 zapadłam na skutek depresji na nowotwór. Także nie jesteśmy tak całkiem chronieni wtedy, kiedy mamy, jak to się mówi, dołek psychiczny. Mhm. Ale być może to jest tak jak w modlitwie, że część osób się modli, a my powinniśmy jakby chociażby ćwiczyć to w formie ćwiczenia jakiegoś mentalnego, potraktować to. No i ja akurat w tym czasie, który poprzedzał nowotwór, przede wszystkim byłam nastawiona na leczenie innej osoby i przypuszczam, że to mnie też trochę osłabiło, bo to był tak udar za udarem. Mhm. W sytuacji, kiedy w grę wchodzi bliska osoba, to nawet się specjalnie nie stara zachować BHP, bo zależy przede wszystkim na tym, żeby pomóc. Tak, a jak jest to bliska, to czasami człowiek ma ochotę siebie oddać jakby w ofierze za tą osobę, a to nie jest też dobre, bo tutaj rzeczywiście nie dbamy o siebie. No ale to jest miłość. No ale to już mam za sobą, bo nowotworu też nie ma. Także
Wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć wtedy, kiedy uaktywnimy swoją wielowymiarowość. Czyli krótko mówiąc, naszym celem tutaj przede wszystkim powinno być odzyskanie naszego związku z naszą wielowymiarowością, czyli z tym naszym bliźniakiem. Naszym celem powinno być również zdobywanie wiedzy i umiejętność jej wykorzystania. I to zdobywanie wiedzy i umiejętność jej wykorzystania obowiązuje i tutaj, i w rzeczywistości równoległej. Bo w rzeczywistości równoległej, zwłaszcza w tej rajskiej części, my zdobywamy też nowe umiejętności. I im więcej tych umiejętności mamy, tym jesteśmy bardziej skuteczni. A mówisz o zdobywaniu wiedzy, a czasami to jest taki rodzaj śmietnika, bo różna wiedza do nas napływa. Ja rozumiem, że później to jest ta umiejętność odsiewania. Nie, do nas napływają informacje, i te informacje trzeba niestety przesiewać. Zwłaszcza informacje napływające z internetu. Tam jest mnóstwo śmieci. A czym się różni informacja od wiedzy? Informacja to jest... Na wiedzę składa się wiele informacji. Dopiero w momencie, kiedy jesteśmy w stanie zestawić ze sobą wiele informacji, które klarują nam jakiś obraz, który jest jednoznaczny, dopiero wtedy mamy do czynienia z wiedzą. Czyli informacja jest tylko elementem wiedzy, elementem tak? wiedzy jest. Dopiero napływają informacje i jeszcze do tego sprzeczne, to nie mamy żadnej wiedzy. Jeżeli nie potrafimy wyeliminować informacji fałszywych, to też nie mamy żadnej wiedzy. A jeżeli poddajemy się informacjom fałszywym, to już nawet nie wiem, co wtedy mamy. Jesteśmy po prostu trolem. No taka prawda. Tak. Weź pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że informację odbieramy za prawdziwą najczęściej wtedy, kiedy ona z nami rezonuje. Więc jeżeli jesteśmy nabuzowani złością, na przykład ciągle pamiętamy rzeź wołyńską, to każda informacja, która będzie kreowała Ukraińców na bohaterów, będzie dla nas fałszywa. Tak. Tak dla przykładu. Tak. No tak, bo to do tego siła przekonań jeszcze. No właśnie, bo to jeszcze jest siła przekonań i programów wgranych. Jeżeli na przykład od dziecka nam wpajano antysemityzm, to jest rzeczą zupełnie oczywistą, że będziemy przekonani, że Żydzi są źródłem wszelkiego zła na tej ziemi. I każdą informację, która to potwierdzi, będziemy uważać za prawdziwą. Tak, a każdy rudy to fałszywy, tak? Tak. To też są przekonania. Tak naprawdę powiedziawszy, my jesteśmy sterowani przez przekonania. A przekonania to wcale nie jest światopogląd. Tak, to prawda. Trochę pracy przed nami. Jeju, nie wiem, czy tylko na to życie. Ratunku, ja już nie chcę. Ja tu nie chcę wracać. Wracając do tego naszego celu, warto zrozumieć to, że nasza wielowymiarowa hipersfera też prowadzi swoją politykę i ta polityka jest nastawiona na dobro całości. Nie tylko nas samych jako jednostek, tylko całości. Na dobro całości, całej hipersfery. Polityka ziemskiego systemu życia w obrębie wielowymiarowej hipersfery też jest nastawiona na nasz rozwój, na to, abyśmy byli w pełni harmonijni z całością istnienia i oczywiście z całością ziemskiego systemu życia.
Danusia, Spójność jest podstawową polityką wielowymiarowej hipersfery. Więc jeżeli my nie będziemy prowadzić polityki spójności, obojętne, czy w ramach rodziny, czy w ramach lokalnej społeczności, czy w ramach państwa, czy w ramach kontynentu, to przykro mi bardzo, ale będziemy dysfunkcyjni. a ta dysfunkcyjność może do czegoś doprowadzić, czy po prostu tylko tyle, że się nie rozwijamy? No przepraszam, na wschód od nas już doprowadziła. Mhm. Przecież na dobrą sprawę w imię odtwarzania imperium, bo o bakteryjnych czy bakteriologicznych laboratoriach na Ukrainie możemy zapomnieć, bo żadne nie zostały zniszczone i nie na tym była Rosja skoncentrowana przy niszczeniu Ukrainy. No tak. To była tylko propaganda. Tak, tak. Prawdę powiedziawszy, biorąc pod uwagę wrogie odnoszenie się Rosjan do Ukraińców i na odwrót, nawet jeżeli jacyś Rosjanie zostali w obrębie Ukrainy sponiewierani, to prawdę powiedziawszy zapracowali na to. Dokładnie to samo było w naszej Polsce przed II wojną światową, ponieważ awersje narodowościowe w obrębie naszej społeczności wielokulturowej i wielonarodowej doprowadziły do wielkich tragedii w przededniu i w trakcie wojny, Tak. II wojny światowej. I nie odwracajmy się od tego plecami. Jesteśmy tak samo winni, Tak. jak ci, którzy zostali później przez nas sponiewierani, bo myśmy też poniewierali. Tak jak nie wzięło się z niczego to, że występowały na naszej ziemi, zwłaszcza na wschodnich terenach, pogromy Żydów, tak z niczego nie wziął się Putin. Rosja od wielu setek lat prowadzi dokładnie tę samą politykę. To jest kraj, który ma władzę i niewolników. Tam nigdy nie było wolności. Tak, tak, to prawda. Tam trudno mówić o demokracji i tego typu rzeczach, bo one nigdy nie powstały. One nigdy nie funkcjonowały. Demokracja nie jest idealna. Wśród ludzi, którzy składają się na demokrację, są mądrzy i głupi. I jest rzeczą zupełnie oczywistą, że prędzej mądry podejmie właściwą decyzję niż głupi. Niemniej jednak głupi, jeżeli się przekona na własnej skórze, że jego decyzja była zła, może zmądrzeć. My przez całą historię nie nauczyliśmy się mądrości. Mówię o Polakach, nie tylko o ludziach. Tak, tak. Ale ja myślę, że o Polakach jako takiej zbiorowej świadomości, bo indywidualne jest A zupełnie... indywidualnie oczywiście, że są różnice. Danusia, co możemy jeszcze dzisiaj dopowiedzieć do tej polityki wszechświatowej hipersfery? Że polityka jest wszechobecna i nie jesteśmy się od niej w stanie oddzielić. Jeżeli uważamy, że polityka do nas nie należy i odwracamy się od niej plecami, to po prostu konserwujemy to, co jest. Ale żeby zrozumieć politykę, trzeba wiedzieć, jak wygląda prawdziwa polityka. Może za tydzień byśmy sobie porozmawiały na przykład, jaką politykę mają nasze komórki w obrębie naszego ciała. Z największą przyjemnością. I przyznam ci się szczerze, że widać tam wtedy jak na dłoni, jak powinny funkcjonować ludzkie społeczności. Tak jak porównując sferę ukrytą i tę sferę jawną, w której tutaj żyjemy, widzimy, jakie są ogromne różnice pomiędzy tamtą i tą, bo my tam nie jesteśmy karani.
My nawet tu nie jesteśmy karani, bo jeżeli obrywamy, to obrywamy dlatego, że na to zasłużyliśmy. Dostajemy dokładnie to, co sami dajemy. Danusia, ale powiedz, jesteśmy karani, bo zasłużyliśmy, czy jesteśmy karani, bo sobie taki świat z tą karą stworzyliśmy? Nie, taki świat stworzyliśmy. Nie ma grzechu. Grzech nie istnieje. Znów się narażę wyznawcom chrześcijaństwa. Są tylko złe i dobre doświadczenia. Złe doświadczenie uczy nas nawet lepiej, bo dotkliwiej niż dobre. My powinniśmy z każdego doświadczenia wyciągać wnioski, uczyć się. Tak zdobywamy wiedzę i mądrość, bo zdobywając doświadczenia, zdobywamy informacje, które składają się na naszą wiedzę. A jeżeli tę wiedzę zaczniemy wykorzystywać, staniemy się mądrzy. Amen. Danusiu, dziękuję Ci pięknie za dzisiaj. Nie mogę się już doczekać. Chętnie poznam Twoje spojrzenie na komórki biologiczne w tej polityce wszechświatowej hipersfery. To będzie ciekawe. Jeżeli będziemy mówić o komórkach, to będziemy mówić przede wszystkim o komórkach żywych organizmów, czyli będziemy mówić o tej rzeczywistości tutaj. Niemniej jednak to też będzie polityka spójności. Jak Bo najbardziej. to jest natura. Natura jest zawsze spójna. I jeżeli sobie tę politykę spójności komórek porównamy z polityką ludzkich społeczności, to od razu będzie dokładnie wiadomo, gdzie źle funkcjonujemy. Dlaczego tak upierałam się nad tym, żeby mówić o polityce hipersfery? Dlatego, że nawet w komentarzach pod naszymi filmami znalazłam wypowiedź, że preferujemy jakiś nowy rodzaj religii. Bo to jest nieprawda, żeby ludzie byli karani w rzeczywistości ukrytej. Ludzie nie są karani w rzeczywistości ukrytej. Ludzie po prostu znajdują się tam, gdzie mentalnie przynależą. Więc jeżeli dostaną się między morderców, to znaczy, że sami są tacy sami. Jeżeli się dostaną między złodziei, to znaczy, że sami są dokładnie tacy sami. Jeżeli się dostaną gdzieś między jakichś psychopatów, znaczy są między swoimi. To jest też nauka, bo wtedy taki psychopata raz jest katem, raz jest ofiarą, więc jest w stanie wczuć się w sytuację człowieka, którego on krzywdzi. To nie jest kara, to jest nauka. To prawda. My nie tworzymy żadnych religii, pokazujemy po prostu wiedzę. Jak jest? Tak, jeżeli ktoś uważa, że jest to religia, to zapraszamy do jakiegoś kościoła alternatywnego, ale to nie my. My nie będziemy ani kapłanami, ani guru tego wszystkiego. Dziękuję Ci, Danusiu. I pozdrawiam. Ja dziękuję. Pozdrawiam Cię.